To jest kremówka, czyli ulubiony cheat meal jednego z najważniejszych Polaków w historii, czyli Jana Pawła II. Habemus papam! W dzisiejszym materiale przetestuję cheat meal najbardziej znanych Polaków przez 7 dni z rzędu. Każdego dnia będę wybierać reprezentanta różnych kategorii: sportowców, polityków, celebrytów, piosenkarzy, aktorów, postaci z filmów oraz influencerów. Napisz teraz w komentarzu, kto jest twoim ulubionym znanym Polakiem i zobaczymy, czy jego cheat meal będzie dzisiaj na odcinku. A tymczasem pora na pierwszy dzień i tego dnia odkrywamy pierwszą kategorię, a są to sportowcy. Reprezentantem sportowców będzie Iga Świątek. Wiem, że jest wielu sportowców takich jak Mariusz Pudzianowski czy Robert Lewandowski lub inni, ale większość tych sportowców już na kanale gdzieś tam się jakieś ich posiłki przewijały, a posiłki Igi Świątek zupełnie jeszcze ten temat był niedotykany. Myślę, że to będzie idealne na wstęp. W internecie znalazłem informację, że ulubionym deserem Igi Świątek jest tiramisu. Do tego Iga często jest widywana z kubkiem kawy i faktycznie okazało się, że jest również wielkim miłośnikiem tego napoju. Tiramisu, czyli to jest włoskie danie i to spróbuję zrobić sobie samodzielnie. Znalazłem taki tradycyjny przepis, do którego potrzebuję mascarpone, jajka, cukier puder, zaparzoną kawę, biszkopty, ups, jeden spadł, ale zasada 5 sekund, kakao oraz szczyptę soli. Kawę przelewam do miski, w której będę moczył biszkopty. Sparzone jajka dzielę osobno na żółtka i białka, które trzeba ubić na pianę. Tutaj możesz dodać szczyptę soli, aby białka były mega mocno ubite. Odkładamy je do miski na bok, a teraz łączymy cukier z żółtkami. Po ubiciu czas dodać mascarpone, a ja użyłem 2 opakowań po 500 gramów. Wszystko dokładnie mieszamy ze sobą i tak powinna wyglądać powstała masa. Dodajemy wcześniej ubite białka i to już wszystko odnośnie kremu, którym będziemy przykładać deser. Teraz czynności są następujące, aż do wykorzystania wszystkich składników. Biszkopty moczysz w kawie, układasz je na dno naczynia, w którym będziesz robić tiramisu, na to układasz warstwę kremu oraz posypujesz kakao. Mi wyszły 3 takie warstwy i pamiętaj, że zawsze kończysz kakao na górze. I teraz deser idzie na całą noc do lodówki. No to co? Zobaczymy, jak wyszło. Całą noc to stało. O, dokładnie to tutaj. Mniejsza porcja. Większa porcja. Mniejsza, większa. Mniejsza, większa. Bierzemy większą. Nice. I tak się prezentuje tiramisu. Wygląda bardzo fajnie. Pachnie mega kakaowo. Do tego również będzie kawa, ale to po tiramisu. I zobaczysz też bardzo fajny, szybki przepis na mrożoną, zajebistą kawę. Trochę zużyta ta packa, ale posłuży mi do wyciągania. Bum, bum. Mam nadzieję, że się uda ładnie wyciągnąć. I... no trochę krzywo, ale myślę, że jest git. Ale to pachnie. Ja pitole. Jeżeli ktoś lubi kawowe smaki, to będzie mega zachwycony. Możesz sobie zobaczyć. A tymczasem taka porcja, tak to się prezentuje i wjeżdżamy w to grubo. Ale to jest delikatne. Zobacz. Przepis jest easy, banalny, ale to jest tak dobre. I to robi robotę, że to w lodówce spędziło troszeczkę czasu. Bałem się, że tego kakao będzie za dużo, ale nie, jest idealnie właśnie, bo jest słodko, ale to kakao równoważy tą słodycz, że jest tak idealnie. Deser wyszedł mega smaczny, ale aby dopełnić cheat meal Igi Świątek brakuje kawy. No to lecimy z przepisem na mrożoną kawę. Wiem, że letnie dni powoli się kończą, ale ze spokojem, może jeszcze będzie chwila, żeby pokorzystać z tego przepisu. Tu mamy składniki, czyli kawa, taka w połowie wystudzona. Mamy tutaj cukier, może to być erytrytol, może być to słodzik, co chcesz. Mamy tutaj mleko, może być to tłuste, chude jak chcesz i lód. Kostki lodu muszą być obowiązkowo. No i potrzebny nam jeszcze jest do tego blender. I tak się składa, że firma Blendigo podesłała mi swój blender i właśnie to Blendigo jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jak dobrze wiesz lub nie, z Blendigo już współpracuję od dłuższego czasu i naprawdę spisuje się wyśmienicie. Model, który otrzymałem, to jest Blendigo 3, czyli trzecia, najlepsza wersja tego bezprzewodowego blendera. Ma jeszcze lepiej zaprojektowane ostrze, ma zwiększoną pojemność kielicha, do którego możemy włożyć jeszcze więcej składników i co najważniejsze, blender jest wyposażony w technologię Blend Pro, która sprawia, że blender radzi sobie naprawdę świetnie. Co mamy w zestawie? Tutaj dostaliśmy model, który pasuje według mnie do Igi Świątek, ponieważ jest taki kobiecy. Instrukcja obsługi. Mamy kabel do ładowania i to, co interesuje nas najbardziej, czyli blender, kielich, mega ostrze. Oczywiście największą zaletą tego blendera jest to, że jest on bezprzewodowy, czyli możemy go zabierać ze sobą wszędzie i traktować go jako przenośny shaker. Na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie około 25 razy go użyć, więc to naprawdę według mnie jest bardzo dobry wynik. Pojemność 550 ml, wodoodporność oraz fakt, że poradzi sobie z lodem, z orzechami lub innymi twardymi składnikami sprawia, że jest to blender kompletny. Standardowo załatwiłem Ci kod rabatowy na kod IIFM20, dostajesz 20% rabatu. Link oczywiście zostawiam Ci w opisie i śpiesz się,
ponieważ ta oferta jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Tik-tak, człowieku, czas już mija, więc śpiesz się. Standardowo na samo dno dajemy sobie odrobinę płynu, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby te składniki mogły się ze sobą zaprzyjaźnić. To jest podstawa każdego blendowania. Płyn musi być na dole. Do tego dajemy sobie około 100 ml mleka, 3 kostki lodu. Wow, jak wleciały. Oraz coś do posłodzenia. W moim przypadku jest to cukier, ale możesz tutaj użyć, tak jak mówiłem, słodzika, erytrytolu, słodzika w tabletkach, co tylko chcesz, byleby to posłodzić. Mogą nawet być takie syropy kawowe. One naprawdę dodają oprócz słodyczy, to też fajnego aromatu. Odpalamy program blendowania i cieszymy się naszą mrożoną kawą. Nie będę taki, podzielę się z kamerzystką, zrobimy sobie podwójną porcję. Teraz największy challenge, czy uda się przelać bez wylania. To będzie ciężkie, ponieważ ja jestem trochę ciapą. A patrz jak nam fajnie zblendowało, nie ma żadnych grudek, więc to jest naprawdę petarda. Blendigo z lodem robi mega robotę. Wow. Nie, czekaj, nie pij, nie pij. I jeszcze 2 kostki lodu. Ale wylałem, ja pitole, a miał być ładny przepis. Tak więc jeszcze raz próbujemy, jak wyszło. Pięknie, pysznie, orzeźwiająco, kawowo. No to mamy pierwszy dzień za nami. Dla mnie takie kakaowo-deserowe połączenie jest mega smaczne, ale nie odważę się dodać tego dania na górę tier listy. Więc tutaj dajemy sobie drugą lokatę, a teraz pora zacząć kolejny cheat mealowy dzień z nową kategorią. Odkrywamy kolejną kategorię, a będą to politycy. Dzisiaj trafiamy w reprezentanta polityków. Nie może być to nikt inny jak głowa państwa Andrzej Duda. Wyczytałem w internecie, że nasz prezydent ma słabość do pierogów i to właśnie one są jego ulubionym daniem. A tak dokładnie to wersja ruska. Zmierzamy do miejsca, które nazywa się Ale Ręce i słynie oczywiście z czego? Z pierogów. No pierogi dzisiaj muszą zagościć na tym odcinku. Z tego co widzę, to zaczyna nam się polska kuchnia i mam nadzieję, że pozostałe osobistości, które będą reprezentować różne kategorie, również skuszą się na kuchnię polską, ponieważ kuchnia polska jest niedoceniana, jest zajebista i szczerze mówiąc jest jej o wiele za mało w internecie. Po prostu trzeba promować polską kuchnię. Pierwsze co mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o pierogi, oczywiście pierogi z mięsem, jakąś wersję owocową. Najpopularniejsza jest oczywiście co? Pierogi z jagodami. Jest sezon na jagody, jeszcze trwa, więc myślę, że to będzie też idealne. No i czwarte, musiałem jakieś jeszcze czwarte do tego dobrać i podpytałem panią telefonicznie, ponieważ ja już złożyłem to zamówienie. No i pani podpowiedziała, że najlepsze im schodzą i są najpyszniejsze według niej pierogi z kaczką oraz z żurawiną. Taki miks to jest, że nie, że i osobno kaczka i żurawina, tylko to jest miks. Żurawina i kaczka. Takich jeszcze nie testowałem, więc mogą być naprawdę wyborne. Chce pani pierogi? Całe zamówienie wyszło mi 6 dych, czyli po 7,50 za każde pierogi. Czy źle liczę? Nie, co? Mat ma być trudna. To 6 pierogów, 15 zł. 2,50 za jednego pieroga. Big or not too big? Wracamy na chatę i testujemy. Szybko trzeba wracać, bo będą zimne, a później piszecie. Zimne żarcie na chacie testujesz? Kaczka, żurawina, ruskie, andrzejowe, jagoda. Na słodko. Zaczynamy od ruskich, ponieważ na te głównie się tutaj przyszykowaliśmy. Zobaczymy, czy ocena ponad 4,5 gwiazdek jest adekwatna. Bardzo dobre ciasto, nie jest grube, jest takie w miarę cienkie i to sprawia, że bardzo dobrze jest wyczuwalny farsz. W smaku wybija się fajnie. Jeżeli chodzi o ruskie, delikatnie czuć tutaj cebulkę i czuć, że są bardzo dobrze doprawione, nie przepieprzone, bo czasami za dużo pieprzu dodaje się do farszu i wtedy to jest takie po prostu pieprzne, jakby był pieprzny pieróg, a te są naprawdę bardzo fajne. Pierogi z mięsem wygląda bardzo podobnie jak tamten. Struktura tego mięska jest taka mielona. Ciężko mi rozpoznać, co to jest za mięso. To jest chyba wieprz, no. Widać, że w tym jest jakaś marchewka, ale ruskie postawiłbym wyżej, te na razie na drugim miejscu. Kaczka z żurawiną. Myślałem, że będą bardziej mięsne. Troszeczkę mam wrażenie, że bardziej tłuste niż te zwykłe mięsne, ale szczerze mówiąc tego farszu tutaj nie dali jakoś zajebiście dużo. Widać, że kaczka jest droższa i po prostu dałem jej mniej. Postawiłbym je chyba notę wyżej niż te z mięsem. Ostatnie jagodowe, jedne z moich ulubionych, jeżeli chodzi o słodkie pierogi. Nawet widać tutaj, że przybarwione. Dobra, proszę, weź. Wiedziałem, że będziesz chciała. Lekko kwaskowate są. Ta jagoda nie jest taka mega słodka, ale niestety farszu w środku również troszeczkę biednie. Mogłoby być więcej. Pierogi uwielbiam, więc daję również drugą lokatę. Myślę, że to będzie sprawiedliwe. Kolejny dzień, kolejna kategoria. Tym razem zahaczamy o Celebrity Splash.
Dobra, bez splasha, samo celebrity. I teraz trzeba wybrać reprezentanta tej kategorii. Dla wyjaśnienia chcę ci też powiedzieć, że żeby zrealizować dany cheat meal, muszę znaleźć informacje na ten temat. A też nie o każdym celebrycie jest informacja, co on najbardziej lubi jeść. Więc musiałem się natrudzić, żeby to wszystko znaleźć. Reprezentantem tej kategorii zostaje Robert Makłowicz. Pan Robert Makłowicz. I według jednego z wywiadów z panem Robertem, jego ulubionym daniem jest czernina. Znalazłem w Poznaniu restaurację, gdzie podają podobno najlepszą czerninę. Jest to ulubiona wersja, ponieważ zupa ma dodatek klusek. O godzinie 13 jest otwierana 13:24, czyli już jest otwarta restauracja, gdzie będziemy mogli spróbować dania, które on tytułuje na jedno ze swoich ulubionych. Dobra, właśnie podjechaliśmy na miejsce, restauracja Hacienda. Zobaczymy, jak tam będzie. Według opinii mamy 4,5 gwiazdki mamy, ponad 1000 opinii, więc jest sporo. Będzie można zjeść w pięknych warunkach na zewnątrz i zobaczymy, jak będzie smakować czernina. Czarna polewka. Zabitujesz do tego? Czernina. Czarna polewka. Czernina. Black Neg. Dobra, robimy przejście na Haciendę. I mamy menu. Oczywiście bierzemy czerninę z kluskami. Właśnie taką Robert Makłowicz tam opisywał, że takie danie lubi najbardziej. Nigdy tego nie jadłem. Słyszałem wiele mitów na ten temat i legend, że to jest robione z krwi, no bo to jest krwi. To jest jedno z tych dań, które dla mnie jest takie zastanawiające, jak to będzie smakować. Troszeczkę takie obrzydzające. Chciałbym, żeby mi się pozytywnie mile zaskoczył, żeby to było zajebiste i dobre. Co ciekawe, czernina w 2023 roku otrzymała 11 miejsce w rankingu najgorszych dań na świecie. Ten odcinek zamienia się z ziemi włoskiej do Polski, jak w hymnie Polski. I przyszła herbatka. A mnie złapał stres, ponieważ zapytaliśmy panią, czy według niej ta czarnina jest dobra. I ona powiedziała, że Niektórzy lubią. są osoby, które lubią, niektórzy nie lubią. Mamy to. Ja pierdzielę, to jest ciemna kola. A tu mamy sałatkę. Łateczkę, bang, bang, bang. Ja zapoznaję się z zapachem. To dziwnie to pachnie. Ja pitole, mogą kogoś innego wziąć. Wystarczyło wziąć innego reprezentanta celebrytów i już byłby przyjemniejszy cheat meal. No ale nie. Odcinek to odcinek. Makłowicz jest najlepszym reprezentantem. Panie Robercie, a co mamy w środku? To są kluski. To są żołądki. Kaczki. Co? Nie. Zapach jest taki, ciężko to przyrównać. Ja pierdzielę. Ale gęste, jakby magii jadł. O kurde, ale pan Robert musi mieć wyszukane kubki smakowe. Ja nie mogę, ale musi być degustatorem. Mega. Ja pierdzielę. Nie wiem, czy to są kluski, teraz szczerze mówiąc. To są kluski. Co to było? Wątróbką to pachnie. To jest no jakieś podroby. Mięsko, no coś tam jest. Ale zdrowe to jest na bank. Sprawdzam. Czy czernina jest zdrowa? Czarna polewka, bogactwo witamin, źródło łatwo przyswajanych białek, węglowodanów, witamin. Dawniej w Polsce czerninę rodzice podawali kawalerowi, który starał się o rękę. Już nie musisz jeść. Muszę to zjeść? Zupa jest sycąca, dodaje energii, można uznać za naturalny afrodyzjak, ponieważ poprawia potencję. To ja dzisiaj jestem Robert Makłowicz. Easy peasy lemon squeezy. Muszę chociaż do połowy. Dobra, easy. Do połówki. Kluski to zdrowe, afrodyzjak. Spoko. Spróbuję bez nosa. Lepiej. Idzie się przełamać. Muszę sobie wyobrazić, że to jest zupka. Zwykła zupka. Easy. Jak ja widzę swoją minę taką w kamerze, to mi to nie pomaga. Pomidorka wezmę jeszcze. Żeby nie było, połowa zupki poszła. Do najprzyjemniejszych cheat meali to nie należy. Dobra, jeszcze pani przyszła tutaj zapytać, czy wszystko gra. Ja nie umiem powiedzieć wprost, że nie. Więc powiedziałem, że jest ok. Nie jest to najlepsza zupa, jaką w życiu jadłem. Ale nie chodzi o to, że tu po prostu jest złe, tylko po prostu sam fakt, że z podroby i tak dalej, no nie mój klimat. No tutaj niestety, nawet przez ogromną sympatię do pana Roberta daję ostatnie miejsce na mojej tier liście. No to mamy kolejny dzień, a w nim lecimy sobie z kolejną kategorią. Dumna kategoria artysta, piosenkarz, człowieku. Kiedyś byłem... O kurde, kiedyś. Jest dzisiaj dzień artysty. Czy ty jesteś psim piosenkarzem? Możesz zejść mi dupą z twarzy? O, no to fajnie. Więc musiałem znaleźć piosenkarza bądź piosenkarkę, która udostępniła swój cheat meal w internecie. Jesteś brudny, już cię wyciera. Nawet nie wiesz, jak ciężko znaleźć cheat meal piosenkarza, ale udało mi się. Kojarzysz Ryhapeję? 3 lata temu robił taką kampanię promującą jedzenie wegańskie, nie wegetariańskie, tylko wegańskie. I właśnie razem z Pyszne.pl oraz Pasibusem robił takie zachęcenie, że on jest mięsożercą, ale promuje jedzenie
roślinne, więc stwierdziłem, roślinne jedzenie na cheat meal to jest chyba zaprzeczenie cheat mealu, ale spróbujmy tego. Ten odcinek jest szalony, więc również tego spróbuję. I znalazłem taką knajpę, która serwuje dobre wegańskie żarcie i zamówiłem tam 3 porcje. Talerz polski, zupę peanut butter oraz baklawę pistacjową. I po chwili... Oj. Nasze zamówienie jest już na miejscu. Ogólnie pada na zewnątrz, jest dzisiaj słaba pogoda. Mamy polski obiad wegański, baklawa pistacjowy oraz ramen mały. I ten ramen jest taki ciekawy, ponieważ to jest zupa z masła orzechowego. Cześć to? Przełożę sobie to na talerz. Taki kotlet, trochę kwadratowy. Ziemniaczki dajemy sobie na talerz. No i to jest jakaś kapusta, kapucha, kapucha. Tu wykładam sobie deser. O, ale baklawa malutka, ty. Co jest? I zupa, zupa. Wow, jak to pachnie. Siup. O, już trochę mniej reprezentacyjnie to wygląda. No i tak się prezentuje mój cheat meal. Czyli mamy wegański obiad, wyglądający jak na polski mięsny. Mamy zupę z masła orzechowego, ramen. Mamy baklawę pistacjową. No i tak to wygląda. Cookie już tutaj przychodzi, patrz. Znacie Cookiego? To jest Cookie. Widzisz, to jest Cookie. Żeby w talerz mi nie wpadł. To jest pies Zuzi. Taka pyrka, taki pyrek. Patrz to wygląda jak moja głowa. Ziemniaki dobre, warzywiciozo, ogóreczek, nieprzeciętny, warzywka są bardzo dobre, ale najbardziej zastanawia mnie ten kotlet, czy on będzie dobry, czy on będzie zbliżony do mięsnego, ala schabowy, ja w ogóle nie wiem z czego on jest, to jest mega loteria. Tak się prezentuje, nie wygląda źle, o dziwo, nie smakuje to źle, zobacz, coś takiego, bez mięsa, mega tłuste, spróbujemy tej kapustki wykwintnej. Wow, tutaj masz z bliska tą konsystencję tego kotleta. Co jak co, jestem zaskoczony i powiem ci, że ten obiad smakuje mi. Jest naprawdę dobry, ale ten kotlet to mógłby być lepszy. No to kolejne danie po tym głównym jest oczywiście zupa. W sumie to zupa powinna być pierwsza. Mega tłusta, widać, że jest dużo oczek. Pachnie wietnamsko, orzechowo. Czuć jakiś taki sezamowy olej. Albo coś takiego mega intensywnego. Znowu nie mogę zidentyfikować, co to tutaj mi w tej zupie pływa. Ogólnie nie smakuje to źle. Jakby ktoś mi dał w ciemno, z zawiązanymi oczyma. Nie miałbym oczu, a czym bym miał, ale zawiązane. To bym powiedział, że to jest ciekawe, ale nie do końca mi to gra. Coś tam takie nuty się przebijają, które... Na pewno jest to lepsze niż czernina. No to grande finale, mała baklawa pistacjowa. Ale tą zupą mi się odbija. Muszę ostrożnie, ponieważ każdy kęs jest na wagę złota. Mega małe, pistacjowe. Pistacje są expensive. Tak to wygląda. Czuć, że tłusta. Co ja robię z takimi rzeczami jak jest cheat meal? Cheat day w sumie, bo 3 posiłki. Właśnie to! Jedzenie było ok, ale to nadal wegańska kuchnia bez mięsa, więc daję tutaj drugie miejsce od końca. Mamy kolejny dzień, mamy kolejną kategorię, a dzisiaj postaci z filmów. Niby to są aktorzy, ale jednak odgrywane postaci z filmów. Aktorzy będą również, ale kolejnego dnia. Długo zastanawiałem się, kogo wybrać jako reprezentanta tej kategorii, a tak naprawdę to długo szukałem w ogóle jakikolwiek przepis, który będzie odpowiadał postaci z filmu bądź serialu w Polsce. Okazało się, że jest książka kucharska tej gosposi, pani Natalii, która pichciła wszystko w serialu Ojciec Mateusz. Znalazłem przepis na piernik pani Ani, który był zrobiony przez panią Natalię. Możliwe, że się gubisz, ale wszystko ci wytłumaczę. Spokojnie. Przekazała jej tajemny przepis, a Ojciec Mateusz obżerał się tym, człowieku. Jaką trzymał formę? Aha, jeździł na rowerze, już wszystko wiadomo. Tu mam składniki, żeby przygotować to iście cheat mealowe danie Ojca Mateusza. Kostka masła. O kurde, musiał nieźle nasuwać na rowerze. Jajeczka, przyprawa do pierniczka, cukier, drugi cukier, tu jest puder, tu jest kryształ. Kryształ, Ojciec Mateusz, puder. Ale w tym Sandomierzu się nieźle bawią. Fartuch przyodziany, mam nadzieję, że się nie obrudzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie pyszne, piękne ciasto. Nagrzewam piekarnik na 160 stopni. Szklaneczka cukru i teraz go karmelizujemy. Trzeba było dodać jeszcze pół szklanki wody. Teraz odcedzam i z tego robię karmel. Tu mam jajka z masłem i z cukrem. Teraz dodaję do tego śmietanę, mąkę, miód, przyprawę do piernika. No i ten wystudzony karmel i wszystko dajemy tutaj, do foremki. I bum, wylewamy masę. Teraz do piekarniczka. Na godzinę. Mateo zaserwował, a tak dokładnie to Natalia, a tak dokładnie to Ania, ponieważ to jest piernik Ani, piernikowy aromat. Myślę, że możemy to na drugą stronę dać, żeby zobaczyć, jak to wyszło. Tam była jeszcze informacja o tym, że możemy dać jakąś polewę lukrową, ale szczerze mówiąc to było opcjonalne. Dobra, takie kawałki. Można zrobić z tego wieżę. Zakalec w środku. Czy nie? No zobacz. Zakalec czy nie? Ja pitole. A Może... tak się zapowiadało.
Piernik, pani Ani, pani Aniu, trzymam za mnie kciuki. Ojcze, módl się za mnie. W smaku jest spoko. Tak wyszedł w środku. Patrzcie, ten nóż tak zrobił takie wrażenie, bo on tak ładnie, idealnie pociął, że on zrobił wrażenie takiego zakalca, ale jak tak oderwę kawałek, to nie jest zakalony. Jest git. Przepis nie jest jakiś wyborny. Jest po prostu dobre ciasto, czuć, że tłuste. Ojciec Mateo, jak zajadał się na plebanii z tym, później łapał przestępców, bo nie wiadomo, czy to był cukier puder. I to ciasto usytuuję gdzieś w połowie tabeli, bo smakowo zawsze mogło być lepiej. Mamy kolejny dzień i dzisiaj odkrywamy kategorię aktorów. Ciężko było znaleźć aktora, który udostępnił swój cheat meal albo swój ulubiony posiłek w internecie, ale znalazłem. W końcu znalazłem, jest to Maciej Musiał i on przepada za zapiekankami. A tak się składa, że w Poznaniu teraz ostatnio otwarli takie jedno miejsce. Jeszcze go nie testowałem, a ma bardzo dobre opinie. Ponad 4,5 gwiazdki. Zrobiłem już to. Mam tutaj. Jest klip. Będzie zaraz pikał, ale nie wiem jeszcze kiedy. Około 10 minut czekania. Koszt 22,49 za taką zapiekaneczkę. Wziąłem wersję klasyczną i mam nadzieję, że będzie dobra, ponieważ opinie mówią o tym, że jest zajebiste. Nasze zamówienie jest już gotowe i teraz mówisz, co jest? Zamówił jedną zapiekankę, a ma dwie, ponieważ jeszcze domówiliśmy drugą. Tak się prezentuje zapiekaneczka. Dzisiejszy cheat meal rozpoczynamy troszeczkę później, ponieważ mamy już prawie 20 godzinę, a ja dopiero teraz swój cheat mealowy posiłek rozpoczynam. Powiem ci, że zapiekaneczka bardzo fajna, jest chrupka. Ser jest bardzo fajnie przypieczony. Wydaje mi się, że to jest ser mozzarella, bo takie charakterystyczne przypalenia jak na mozzarellę. Jak za 22,49, ale przypominam ci, że 2,50 kosztuje opakowanie, a sama zapiekanka kosztuje 19,99. Więc jeżeli jesz na miejscu, to oczywiście masz w cenie 2 dych. I podsumowując, zapiekanka bardzo fajna, świeża. Patrząc po ruchu, który był w punkcie, nie ma szans, żeby te składniki tam przeleżały, więc oni na bieżąco dokrają nowe. Otwieramy drugi smak. Tutaj mamy wersję parmeńską, czyli mamy szynkę parmeńską, mamy rukolę, mamy pomidorki koktajlowe. 29,49, tak, czyli prawie 3 dychy, oczywiście 2,50 opakowanie, więc 27 zł. Podstawę oczywiście czuć bardzo podobną jak tam, czyli mamy te pieczarki, sos, mamy ser, ale ewidentnie te dodane składniki wyróżniają się to, że to jest taka pizzowa zapiekanka. Czuć, że to jest właśnie takie bogactwo włoskiego smaku. I ten cheat meal daje w górną część tabeli i damy tutaj drugie miejsce. Tego dnia i tego wieczora odpalamy dodatkową, bonusową kategorię, a będą to polskie wirale. Więc to jest smaczek dla osób, które oglądają ten odcinek w całości, a reprezentantem polskich wirali będzie Giorgio 007. Kinder Bueno tylko białe. Białe jest petarda. To jest najlepszy słodycz mój ulubiony. Trzeba to zjeść dzisiaj. Odpalamy białe Kinder Bueno, ulubiony słodycz Georgia, Mega Big Win. Białe Kinder Bueno z petardą. Druga sztuka, czuję się jakby był dzisiaj wtorek i wjechałyby 3 ananasy. Więc jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz automaty. To będę wiedział, że oglądasz ten odcinek właśnie w tym momencie i przypnę ci serce. 3 serca! Mega Big Win! Pasta tego dnia się utrzymała i tutaj również drugie miejsce w tier liście. Witam cię w 7. dniu wyzwania i dzisiaj ostatnia, nietuzinkowa kategoria, ponieważ zahaczamy o mój temat. Influencerzy. Kto może reprezentować influencerów? Jeżeli chodzi o cheat meal, jeżeli chodzi o jedzenie, to pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, Epic Cheat Meal. Czy on jeszcze żyje? Mam nadzieję, że tak. Słyszałem taką plotkę, że już go z nami nie ma. Czy to prawda? Czy to aby prawda? Nie wiem, ale w każdej plotce jest ziarnko prawdy. Dlatego spróbujemy go dzisiaj wywołać. Epic Cheat Mealu, jeżeli mnie słyszysz, rzuć we mnie czapką. Czapka, cześć. Co ma być twoim cheat mealem? Zjedz kilo ryżu. I tylko to? Po konsultacji z Epic Cheat Mealem mam informację, że musi to być pizza. Wow, już zrobiona, cześć. Burger. O. Jest też. French toasty. O, 5 sztuk. Churrosy? Skąd ja wyciągnę churrosy? Z sosem czekoladowym. Spoko. I jakiś milkshake bananowy. I tu już mam przygotowane wszystkie składniki na milkshake'a bananowego. Wystarczy tylko dodać banana. Więc dodajemy banana całego. No i teraz wszystko zblendujemy. A ty pamiętaj, że masz 20% rabatu na Blendigo z kodem IIFM20. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Ilość użyć kodu oraz czas promocji jest ograniczony. Pięknie zblendowane. Ole petarda. Nie wiem od czego zacząć. Przyznam, że to jest najbardziej wypasiony cheat meal z tego wszystkiego. No w końcu Epic Cheat Meal to nie może być inaczej. Zaczynamy sobie od French toastów. One również są z kawałkami bananów. Jest bombowo. Powiem ci, że ten ostatni posiłek, który przypomina mi wyzwanie jak za dawnych lat. Jest kozak. French toasty są puszyste, są mięciutkie w środku, są napowietrzone.
są po prostu zajebiste. Dobra, robimy sobie french toastową kanapkę, 2 sztuki. I takie cheaty to można robić. Zmieniamy sobie temat i teraz przetestujmy sobie te churrosy. Churrosy, szczerze mówiąc, nie robiłem, kupiłem w La Papaya, taka meksykańska knajpa, i zobaczymy jak smakują. Mocno cynamonowe, takie rureczki, fajeczki. Dodawali do tego taki kremik czekoladowy. Czekoladka to jest po prostu. Zobaczmy jak z czekoladką by smakowały. Zobaczmy. Szczerze, ta czekoladka słaba, więc za czekoladkę podziękuję. Zjem je same. Churrosiki za mną. Dojadamy french toasta. To mamy opędzlowane. Robimy zamiankę i lecimy z burgerem. Burger z maka, pewnie to widać. Bardzo smaczna pozycja. No ma puste, musztardka jeszcze. Puste. No to pizzorka. Wersja z szynką i pieczarkami. Pizza z szynką jest kozakiem. Ale już czuję jak wjeżdżają węgle. Co? Milkshake. 3 z 4. Milkshake'a kończymy z paluszkiem do góry. To bym nazwał bardziej cheat day niż cheat meal. Nie no, w sumie epic cheat meal, no to tak. 2 do końca. Czy pizza jest z kantami, czy bez? Dawaj znać. Nie możesz to pić. To jest ostatni kawałek pizzy. I to jest mój ostatni cheat meal w tym odcinku. Jeżeli narobiłem ci smaka w tym odcinku, to sorry. A jak dotrwałeś do końca, napisz kawałeczek. A jeszcze trzeba umieścić ten cheat meal na tier liście, więc cheat meal, epic cheat meala, goated.